Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Sorry za mój dzisiaj niewyjściowy trochę wygląd, ale przygotowuję się do pewnej roli, chyba wiecie już o kogo chodzi. Także niestety nie mogłem się za bardzo ogolić. Słuchajcie, dzisiaj kolejna część Silent Hilla, mianowicie Silent Hill 3. Dziejący się 17 lat po drugiej części. Tym razem główną bohaterką jest Heather. W pierwszym filmiku nastąpił pewien błąd, ponieważ ja powiedziałem, że poszczególne części Silent Hilla się nie łączą. Oczywiście dwójka i trójka się łączy, ja zapomniałem o tym. Prawdopodobnie był to powód, ponieważ ja nie grałem w tę wersję HD, zagrałem w dwójkę wiele lat temu po premierze i potem zagrałem w dwójkę do przygotowywania się, to było grane. No i już nie pamiętałem, bo trójkę dopiero przeszedłem niedawno i dopiero wtedy skojarzyłem, że te gry się jednak łączyły. Heather jest przybraną córką Harry'ego Masona z drugiej części, a cała gra, tak jak mówię, dzieje się 17 lat po drugim Silent Hillu. Pamiętam, że w momencie, kiedy grałem niedługo po premierze tą grę, pamiętam, że miała ona dosyć wysokie wymagania sprzętowe, jeżeli chciało się grać na pełnych detalach, ponieważ była to jedna z chyba wtedy z niewielu gier, która umożliwiła uruchomienie z teksturami 4000 na 4000. To było bardzo dużo i w tamtym czasie trzeba było mieć naprawdę mocarny sprzęt i dobrą kartę graficzną z dosyć dużą ilością pamięci, żeby to przetrawić. Pamiętam, że na pełnych detalach to mi raczej to dosyć skakało, ale niemniej jednak udało mi się tą grę skończyć. Sam Silent Hill 2, jeszcze krótko powiem na temat historii. Główną bohaterką jest Heather, która budzi się w jakimś nawiedzonym, można powiedzieć, wesołym miasteczku. Okazuje się, że to był koszmar. Budząc się, znajduje się w jakimś centrum handlowym, spotyka policjanta Douglasa, który właśnie jej poszukuje. Nie będę zdradzał kolejnych rzeczy, które dzieją się w Silent Hillu, żeby nie robić spoilerów, ale powiem Wam tylko tyle, że połowa gry nie dzieje się zupełnie w Silent Hillu, tylko dzieje się w tym właśnie takim opustoszałym centrum handlowym. Sama gra, tak jak mówię, po premierze zachwycała grafiką, słuchajcie. Postacie, mimika, tekstury, to stało na najwyższym poziomie. Pamiętajmy, że gra została wydana w 2003 roku, ale odpalając ją parę, nie wiem, dni temu ją skończyłem. Powiem Wam, że ta gra, tak jak ktoś słusznie zauważył na temat drugiej części w komentarzu, bardzo ładnie się zestarzała. Słuchajcie, nadal modele postaci, teksturowanie, no oczywiście nie wszystko, bo niektóre tekstury są rozmyte, ale to były wymóg tamtych czasów, ale wszystko jest naprawdę najwyższej jakości. Wiele nowych gier, tych, które aktualnie są, aktualnej generacji, nie ma tak dobrze zrobionych postaci jak właśnie w Silent Hillu. Do tego dochodzi rewelacyjna mimika, która w tamtych czasach nie było, to nie było takie proste, żeby coś takiego zrobić, ale zrobili to fachowcy z Konami. Trzeba przyznać, że pomimo upływu lat nadal to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, nie grałem w wersję HD, czyli ten HD remake, ale słyszałem ogólnie niepochlebne opinie, że jest raczej skopana ta kompilacja. Natomiast ta gra naprawdę nadal się spokojnie broni. Co ciekawe, ponownie użyłem fanowskiego patcha, który umożliwia grę w Full HD. Oczywiście nie podmienia tekstur, nie podmienia żadnych innych rzeczy, które były oryginalnie w grze, a jedynie podbija tą rozdzielczość. Powiem Wam szczerze, że po podbiciu do rozdzielczości HD gra wygląda jeszcze ładniej. Z tego co widziałem na YouTubie, z filmów z kolekcji HD, ta kolekcja nie umywa się do tej wersji PC-owej, która nadal potrafi naprawdę zachwycić rewelacyjną grafiką, animacją, no i przede wszystkim, słuchajcie, dźwięk. W stosunku do drugiej części Silent Hill według mnie ma lepsze udźwiękowienie. Naprawdę te dźwięki, które wydają stwory, które nas atakują, są masakryczne. Grałem w trójkę w nocy ze słuchawkami na uszach, jak żona poszła spać i powiem Wam, że ze 2 razy mi się zdarzyło nerwowo zaglądać przez ramię, bo ta gra naprawdę potrafi się wkręcić w czachę i dać ostrego kopa adrenaliny. Powiedziałem, że gra wygląda ładnie. Natomiast teraz powiem Wam, czy
ogólnie gra mi się podobała. Niestety muszę powiedzieć, że w stosunku do drugiej części jest tu krok w tył. Ogólnie patrząc na części Silent Hilla 2, 3, 4, trójka wydaje mi się najsłabszą. Pierwszą rzeczą, która mnie nie do końca mi się spodobała, to główna bohaterka Heather. Nie jest ona tak wyrazista jak Harry Mason i ten gość z czwartej części. Nie jest ona troszkę taka nijaka. Myślę, że spowodowało też to, że zdecydowano się zamiast męskiego bohatera dać żeńskiego i to też powoduje pewne problemy z wczuciem się w rolę Heather. Niemniej jednak jest ona całkiem nieźle zarysowana pod kątem psychologicznym, ale ogólnie jako sama postać wydaje mi się dosyć słaba. Oczywiście to jest moje zdanie. Wszyscy mogą twierdzić, że jest to najlepsza postać w całej serii Silent Hill, ale ja uważam, że to jest postać słaba. Druga część, która mi się też nie podobała, to to, że połowa gry nie dzieje się w Silent Hillu. Dopiero po połowie gry przenosimy się do miasteczka Silent Hill. Też dosyć słaby koncept. I powiem Wam szczerze, że moja żona też grała w Silent Hilla trójkę i też go wspomina chyba jako najgorszą część Silent Hilla, właśnie dlatego, że połowa gry działa się w tym opuszczonym centrum handlowym i to się jej bardzo nie podobało. Później dochodzi jeszcze podziemia metra, które są strasznie nudne i właściwie ten cały długaśny fragment z podziemiami metra można było spokojnie wyrzucić. No i dopiero po połowie gry przenosimy się do kultowego miasteczka Silent Hill. Niestety w Silent Hillu też za wiele rzeczy nie zwiedzimy. Oczywiście kultowy szpital musi być, bo to jest stały punkt rozrywki. Ponownie spotkamy starych znajomych, między innymi kultowe pielęgniary. Niestety nie pojawia się też tutaj piramidogłowy, aczkolwiek w pewnym momencie wydaje mi się, że piramidogłowy się pojawił. Teraz widzicie filmik z tego, nie wiem czy to jest on, może nie on, ale ogólnie tak jak się pokazywał w drugiej części, on już się tutaj nie pojawia, a szkoda, bo był to naprawdę fajny wróg. Właśnie to jest kolejnym problemem, wydaje mi się, Silent Hilla trójki. Brakuje wyrazistego, takiego wielkiego, czarnego charakteru. Niby jest ta Klaudia, czyli kobieta, która chce wskrzesić pradawny kult, wskrzesić Boga w postaci Alisy, ale ona jest taka troszkę miałka. W poprzedniej części mieliśmy piramidogłowego, który naprawdę potrafił wrzucić ciary na plecy. Tutaj zabrakło mi troszkę tego właśnie takiego wroga, który cały czas gdzieś tam za plecami on się pojawia. Także to kolejny problem z grą Silent Hill 3. No i ostatnią rzeczą, o której muszę powiedzieć, koszmarna kamera. Powiem Wam szczerze, że jest to chyba jedna z najgorzej zaimplementowanych kamer w grach, jakie widziałem. O ile w Silent Hill 2 kamera była ustawiona na sztywno, to znaczy ona zawsze, podobnie jak w God of War, ona zawsze miała zawsze pokazywała akcję z tego samego wizerunku, to znaczy jeżeli przeszliśmy sobie jeszcze raz tą planszę, kamera ustawiała się podobnie, natomiast tutaj kamera jest, można powiedzieć, wolna i ona cały czas podąża za bohaterką. Często zdarza się tak, że kamera teoretycznie powinna ustawiać się za plecami, ale biegniemy w stronę ekranu i kamerę mamy oczywiście przed naszą header, więc widzimy tylko 2 cm tego, co się przed nią dzieje. Straszna głupota i strasznie mnie to denerwowało. I powiem Wam szczerze, że ta kamera to doprowadzała mnie do szewskiej pasji. Szczególnie dawało się to znaki przy walce, kiedy kamera po prostu gdzieś sobie tam pokazywała coś, główną bohaterkę, a nie pokazywała całej akcji, jak walczymy z wrogiem. Także tu muszę przyznać, że też to było słabo rozwiązane. Niemniej jednak fabuła jest ciekawa, podoba mi się to nawiązanie do drugiej części, podoba mi się też psychologiczny aspekt naszej bohaterki, która czuje się zagubiona, nie wie do końca co się dzieje, wokół atakują jakieś potwory, a ona jest właściwie taka samotna, zagubiona w tym świecie tych koszmarów i stara się sobie z tym poradzić. Gra jest dosyć też krótka, udało mi się ją skończyć w 4,5 godziny. Co ciekawe, zginąłem parę razy, aczkolwiek większość śmierci, które poniosłem, wynikały właśnie z koszmarnej pracy kamery. Ponadto mogę jeszcze wspomnieć o tym, oczywiście wspominaliście w komentarzach, ale ja o tym nie wspomniałem w drugiej części. W trzeciej części też są 3 chyba zakończenia, jedno takie głupie, jak było w drugiej części, nie wiem czy pamiętacie, z psem. Tutaj też jest zakończenie UFO. No ja powiem szczerze, że widziałem na YouTubie, ale nie przechodziłem tej gry po to, żeby skończyć to zakończenie, bo ono psuje całą historię, muszę przyznać, i no nie jest za dobre.
Kochani, czy dzisiaj w ogóle, właściwie to może zaraz, bo odnośnie czy dzisiaj grać, to powiemy za chwilę. Teraz zobaczymy, co jest w pudełku. Pudełko Silent Hilla ponownie tu ciężko nazwać big boxem. Jest to takie malutkie pudełko. Co ciekawe, jest tutaj klapka, która się otwiera. Tutaj mamy naszą główną bohaterkę Heather, jakieś tam lizanie dupska przeróżne gazety, które dostały wersję prasową i tutaj 5 stars i tak dalej, i tak dalej. No okej, otwórzmy sobie w środku, zobaczmy, co jest. Pierwsze co, to instrukcja, ponownie z głową Heather. Tu warto wspomnieć jeszcze na temat głównej bohaterki, chociaż wydaje mi się, że to jest render w 3D. Nadal trzeba przyznać, że jest to wykonane niesamowicie i powiem Wam szczerze, że chyba nie kojarzę drugiej gry z 2003 roku, która po latach nadal by mi się tak podobała jak Silent Hill pod względem graficznym. Aczkolwiek tu muszę wspomnieć jeszcze jedną rzecz. Zrezygnowano w Silent Hillu trójce z prerenderowanych filmów. Prerenderowany film pokazuje się tylko w intro, a szkoda, bo w dwójce naprawdę te prerenderowane filmy były bardzo dobrze zrobione i szkoda, że nie pokusili się aby to rozwinąć w trzeciej części. Oczywiście w środku instrukcja standardowo kolorowa. Dzisiaj to już niespotykane, żeby instrukcje były kolorowe, ale widzicie jeszcze, to jest z tych czasów, kiedy oczywiście te instrukcje były w kolorze. No i oczywiście podobnie jak w Silent Hillu trójce, w dwójce, gry są w czarnych kopertach. To jest znacznik. Jeżeli ktoś Wam chce sprzedać Silent Hilla trójkę i ma na przykład w białych kopertach, to znaczy, że nie są to oryginalne opakowania. Oryginalne opakowania były w czarnych kopertach. Gra znajduje się na 5 płytach, tak widzicie, CD5, CD4, 3, 2, 1, jednakże w środku znajdziemy tak naprawdę 6 płyt. Dlaczego? Ponieważ ostatnią płytą jest jeszcze rewelacyjny soundtrack Silent Hilla skomponowany przez Akirę Yamaokę, który właściwie Silent Hillem był od pierwszej części. Zawsze dawał rewelacyjną muzę jako podkład tych wszystkich koszmarów. Co ciekawe, Silent Hill jest też chyba pierwszym Silent Hillem, w której muzyka składa się ze śpiewanych tracków. To znaczy wcześniej była sama muzyka, tutaj już mamy partie wokalne. Jeżeli były w dwójce, może były, bo już nie pamiętam, to tutaj w trójce jest to o wiele bardziej rozwinięte. Płytka audio liczy sobie 20 chyba utworów, 24 utwory, także dosyć dużo, także w czarnej kopercie. Słuchajcie, na koniec pytanie, czy grać? Silent Hill jest kamieniem milowym horrorów i jeżeli podobała Wam się trójka jest dla Was pozycją obowiązkową. Nie musicie się wzorować na tym, co ja mówię, że mi nie do końca ona przypadła do gustu, bo u Was może być to zgoła odwrotnie. Silent Hill to dobra historia, fajnie opowiedziana, z dosyć miałką bohaterką, bez takiego porządnego wroga i zarazem też gra dosyć krótka. Cieszy to, że nadal są zagadki typu znajdź coś, użyj tu, aczkolwiek muszę przyznać, że tutaj troszkę jest to poszli na łatwiznę i przedmioty, które musimy użyć, są bardzo łatwo, można je znaleźć w pobliżu, w jakichś pomieszczeniach przyległych, aczkolwiek ostatnia zagadka, która otwiera ostatnie drzwi z kartami tarota, bardzo ciekawa i polecam spróbować ją rozwiązać samemu. Co ciekawe, gra też oferuje 3 poziomy trudności, łatwy, normalny i trudny. I nie odnosi się to tylko do trudności walki z wrogami. Oczywiście walka też jest 3-stopniowej trudności, ale na najtrudniejszych zagadkach będą trudniejsze zagadki. I to jest ciekawe, że w jednej zagadce na przykład musimy zinterpretować wiersz Szekspira, żeby ją rozwiązać, natomiast w normalnej i w łatwej te zagadki są prostsze. I to jest, myślę, też ciekawe, że w taki sposób zaimplementowano i praktycznie grając na poszczególnych poziomach trudności, łatwy, trudny, średni i trudny, za każdym razem ta gra będzie, słuchajcie, inna. Rewelacyjna sprawa i muszę przyznać tutaj, że Konami naprawdę nie poszło po najmniejszej linii oporu, czyli po prostu na najtrudniejszym rzucamy więcej potworów i silniejsze, tylko faktycznie jakby zostały przeredagowane te wszystkie zagadki na poszczególne poziomy trudności. Wielki plus dla Konami. Słuchajcie, no i na koniec odpowiem fundamentalne, czy grać. Kochani, grać. Silent Hill potrafi naprawdę wrzucić na plery porządne ciary. Mało jest gier, które mogą równać się z
mocą straszenia, tak, znaczy, które można przyrównać mocą straszenia do Silent Hilla. Pomimo tutaj spadku formy, to nadal jest bardzo dobra i bardzo porządna gra. W wersji na PC-towej możecie ją uruchomić w Full HD. Polecam tą wersję, nie wiem jak wygląda wersja HD, aczkolwiek widziałem, z tego co widziałem na internecie, gra się w to gorzej, problemy tam z kamerą, z mgłą. Natomiast w wersji PC-towej te problemy nie występują, gra działa bardzo płynnie w Full HD z teksturami o rozdzielczości 4K, także naprawdę wygląda to rewelacyjnie. To tyle odnośnie Silent Hilla. Kolejna część Silent Hilla, 4, The Room, będzie chyba najnowszą grą, jaka pojawi się w To było grane. Aczkolwiek nie odmówię sobie przyjemności o niej opowiedzenia, ponieważ The Room uważam za jedną z lepszych Silent Hillów. Wiele osób nie lubi Silent Hilla The Room. Ja jednak uważam, że koncept Silent Hilla 4 jest bardzo świeży i bardzo mi przypadł do gustu. Natomiast trójkę uważam z tych wszystkich Silent Hillów za część najsłabszą. To tyle odnośnie Silent Hilla. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!